Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam dla Was lekcję o bardzo ciekawym słowie. To słowo to trudno. Dlaczego to słowo jest ciekawe? Bo ma dosłowne, literalne znaczenie i ma też jedno ciekawe, nietypowe znaczenie metaforyczne. Często używamy tego słowa, więc jest ono bardzo przydatne. Przydatne to znaczy praktyczne, tak. Dzisiaj nauczycie się, co to znaczy trudno w różnych kontekstach i jak używamy tego słowa, bo to może nie jest oczywiste. Pamiętajcie, że najlepiej jest robić notatki, kiedy oglądacie moje lekcje. Dlaczego? Bo wtedy lepiej zapamiętacie nowe słowa, nowe struktury i zawsze możecie wrócić do swoich notatek. Także proszę wziąć długopis i kartkę i notować. I pamiętajcie też, że możecie zapisać się na kurs języka polskiego do mojej szkoły online w każdym momencie i uczyć się polskiego z moimi fantastycznymi nauczycielkami. A teraz lekcja online ze mną. Zaczynamy. Co to znaczy trudno? Trudno to jest przeciwieństwo, przeciwieństwo to znaczy opozycja, antonim słowa łatwo. Trudno to znaczy skomplikowanie. Po angielsku trudno to jest difficult, hard, tough, ale możemy też przetłumaczyć to na angielski jako frazę it is difficult. Trudno to jest gramatycznie przysłówek, to znaczy adverb. Więc używamy tego słowa trudno w specjalnych kontekstach, bo jeśli chcecie mówić na przykład difficult exam, difficult situation, difficult question, to używacie przymiotnika, czyli adjective. To będzie trudny, trudna, trudne. Na przykład trudny egzamin, trudna sytuacja, trudne pytanie. No i będą jeszcze różne formy trudnego egzaminu, trudnej sytuacji, trudnego pytania itd., itd. Ale uwaga, słowo trudno, przysłówek, ma tylko formę trudno. Nie ma innych form. Zawsze mówimy trudno. No dobrze, ale jak używać tego słowa? Posłuchajcie przykładów. Kiedy Polacy szybko mówią, trudno jest mi ich zrozumieć. Carlos mieszka w Polsce 2 lata. Na początku było mu trudno, ale mówi, że teraz jest już okej. Będzie Ci trudno zdać ten egzamin, jeśli nigdy nie uczyłaś się
gramatyki. Było nam bardzo trudno przyzwyczaić się do polskiej pogody. Pracuję w domu, a sąsiedzi od tygodnia robią remont. Naprawdę trudno jest się skoncentrować w takim hałasie. To były przykłady ze słowem trudno. Ale jakie są zasady, reguły używania tego słowa? Są 4 najważniejsze zasady. Zasada numer 1. Używamy trudno razem z bezokolicznikiem. Co to znaczy? To znaczy mówimy. Trudno zrozumieć. Trudno zdać egzamin. Trudno się przyzwyczaić. Trudno się skoncentrować. Bezokolicznik to jest ta forma, która zwykle na końcu ma ci. Zrozumieć, zdać i tak dalej. Więc może być jeszcze trudno zobaczyć, trudno powiedzieć. Zasada numer 2. Używamy ze słowem trudno czasowników jest, było, będzie. Jest trudno, było trudno, będzie trudno. Na przykład jest trudno zrozumieć, będzie trudno zdać, było trudno się przyzwyczaić. I tutaj też musicie wiedzieć, że trudno może być albo po czasowniku, po jest, było, będzie, albo przed. Możemy też mówić trudno jest zrozumieć, trudno będzie zdać, trudno było się przyzwyczaić. Więc tutaj możecie mówić albo tak, albo tak. 3. zasada. Kiedy mówimy o czymś, co jest teraz, albo o czymś regularnym, możemy mówić jest trudno, albo trudno jest, ale czasami nie mówimy słowa jest. Po prostu mówimy trudno, bez żadnego czasownika. I to już znaczy it is difficult. Na przykład, kiedy Polacy szybko mówią, trudno ich zrozumieć. Ten egzamin trudno zdać bez znajomości gramatyki. Do polskiej pogody trudno się przyzwyczaić. Czyli możecie mówić jest trudno, trudno jest, albo tylko trudno. I 4. zasada, bardzo ważna. Mamy frazę jest mi trudno. Nie mówicie tutaj ja coś trudno. Nie. Słowo ja ma tutaj formę mi. Jest mi trudno. Ty, jest ci trudno. On, ono, jest mu trudno. Ona, jest jej trudno. My, jest nam trudno. Wy, jest wam trudno. Oni, one, jest im trudno. Gramatycznie to jest, co to jest? Jeśli jesteście na B1,
to musicie to wiedzieć. Jaki to jest przypadek? To jest celownik. Pytamy, komu jest trudno? Jest mi trudno. Jest mu trudno. Tutaj macie wszystkie formy, których używamy ze słowem trudno. Możecie też używać ich z innymi przysłówkami, jak na przykład łatwo, zimno, gorąco, nudno, wesoło i innymi. I jeszcze jedna fraza ze słowem trudno. Trudno jest uczyć się języka polskiego samemu. Samemu to też jest celownik i to znaczy on your own. I ja wiem, trudno jest uczyć się języka polskiego samemu. W grupie będzie Wam łatwiej. Dlaczego? Bo będziecie mieć lepszą motywację, poznacie nowych ludzi, z którymi możecie ćwiczyć i rozmawiać, no i oczywiście będziecie uczyć się ze świetną nauczycielką. Dlatego zapraszam Was na kursy grupowe do mojej szkoły. Skontaktuj się ze mną, zorganizujemy bezpłatną konsultację, Ty i ja. Ja wybiorę najlepszą grupę dla Ciebie i zaczniesz uczyć się polskiego w świetnej atmosferze. I zobaczysz, jak fajnie jest uczyć się polskiego w mojej szkole online. A teraz drugie znaczenie słowa trudno. To jest dziwne znaczenie, naprawdę, bo ono jest metaforyczne. To nie znaczy, że coś jest trudne, difficult, ale posłuchajcie przykładów. Chciałam zapisać się na wizytę do dentysty, bo boli mnie ząb. Zadzwoniłam do dentysty i chciałam mieć wizytę najlepiej dzisiaj. Ale dentysta powiedział, że pierwszy wolny termin jest za 2 dni. No trudno, może być, powiedziałam. Drugi przykład. Chcę wrócić z imprezy do domu i zamawiam taksówkę. Ale widzę w aplikacji, że taksówka będzie dopiero za 25 minut. No trudno, muszę poczekać. Wolę poczekać 25 minut niż jechać do domu nocnym autobusem. W tych 2 przykładach, w tych 2 krótkich historiach słowo trudno to znaczy nie podoba mi się ta sytuacja, ale muszę ją zaakceptować. Nie mam innej opcji. Chcę iść do dentysty dzisiaj, ale dentysta nie ma czasu. Ja muszę poczekać. Chcę jechać do domu taksówką, ale nie mam innej opcji. No, mogę jechać autobusem nocnym, ale nie chcę. Trudno, poczekam. Trudno to znaczy akceptuję tę sytuację, ale mi się nie podoba. Posłuchajcie jeszcze 2 przykładów. Sytuacja w piekarni. Dzień dobry, poproszę 1 chleb i 8 bułek, ale zostało tylko 5 bułek. No trudno, no to poproszę 5. SMS-y koleżanek. Hej, jak tam w Zakopanem? Macie śnieg? Niestety,
jesteśmy w domu. Tomek się wczoraj rozchorował i leży w łóżku. Ojej, a tak czekaliście na ten weekend. Nic mi nie mów. Byliśmy już spakowani, hotel zarezerwowany. No ale trudno. Co zrobić? Dokładnie. Mówi się trudno i żyje się dalej. Pojedziecie w innym terminie. Dużo zdrówka dla Tomka. Tutaj też mamy dwie sytuacje, gdzie trudno znaczy nie podoba mi się to, ale muszę to zaakceptować. Nie mam innego wyjścia, czyli nie mam innej opcji. Chcę kupić 8 bułek, ale jest tylko 5. No co mam zrobić? Kupuję tylko 5. Mieliśmy jechać do Zakopanego, ale mąż jest chory. No trudno, nie może pojechać chory. Musimy zostać w domu. I tutaj w tym drugim przykładzie był taki idiom. Mówi się trudno i żyje się dalej. To jest taka polska fraza, której czasami używamy. Mówi się trudno i żyje się dalej. Czyli musimy zaakceptować te rzeczy, które nam się nie podobają i iść do przodu. Teraz już wiecie, jak używać słowa trudno i jakie metaforyczne znaczenie ma to słowo. Jeśli to było dla Was praktyczne, to proszę o wsparcie mojego kanału i możecie to zrobić na przykład kupując jeden z moich kursów wideo. Wtedy też będziecie uczyć się polskiego coraz więcej i mówić coraz lepiej i pomożecie rozwijać mój kanał. Kursy są na mojej stronie polishwithdorota.pl, ale oczywiście możecie też pomóc mi po prostu przez donacje. Wszystkie linki są w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Piszcie komentarze, żebym wiedziała, że oglądacie, że robicie notatki, uczycie się polskiego. No, do zobaczenia. Pa, pa.